Witam widzowie na kanale Pigeon Poland. Ostatnio robiłem antybiotyk dla gołębi, więc wiadomo, jeśli mamy antybiotykoterapię w swojej hodowli, to przyszła pora dzisiaj na zrobienie prostego probiotyku, który wzmocni nam florę bakteryjną gołębi. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Mamy kefir, lejemy go gdzieś tak, myślę, no dobra, całą tą buteleczkę sobie wlejemy kefirku i dajemy jogurt naturalny. Jogurt naturalny z tego względu, że produkty, które są przechodzą proces fermentacji, tak, i posiadają w sobie dużą ilość kwasu mlekowego, korzystnie wpływają na florę bakteryjną w jelitach, na tą mikroflorę i po prostu powodują, że ona się odbudowywuje. Naturalne antybiotyki nie wyniszczają tak mocno flory bakteryjnej, jak robią to antybiotyki syntetyczne. Syntetyczne antybiotyki dość mocno powodują wyjałowienie tej flory bakteryjnej, więc trzeba po prostu odbudować ją jak najszybciej, bo jak wiadomo, flora bakteryjna tutaj stymuluje również organizm, żeby był bardziej odporny, tak? Działa tutaj korzystnie właśnie na odporność. I dobra, mamy dany 400 g jogurtu naturalnego gęstego i mamy 420 g kefiru. Czyli nasz probiotyk teoretycznie byłby gotowy, można by było go podać gołębiom. Czy bym go podał gołębiom osobiście? Samej takiej mieszanki bym nie podał, gdyż probiotyki potrzebują prebiotyków, czyli substancji, które są tak jakby dla nich pożywką, które powodują, że te probiotyki będą bardziej po prostu tą florę bakteryjną poprawiały w organizmie. Daję tutaj, mam 5 orzechów włoskich. Orzechy włoskie z tego względu, że zawierają sporą ilość błonnika i ten błonnik powoduje właśnie, że bardziej te żywe kultury bakterii będą tak jakby odbudowywały tą florę bakteryjną. Kolejny składnik są to 3 śliwki suszone, które też zawierają sporą ilość tutaj błonnika. No tak jak już mówiłem, naturalny antybiotyk nie niszczy tak tej flory bakteryjnej. Czosnek korzystnie wpływa na florę bakteryjną, natomiast te wszystkie syntetyki, które mamy w postaci tam płynów, niepłynów, proszków, nieproszków, one strasznie bardzo wyniszczają tą florę. I tak jak już mówiłem, flora bakteryjna tutaj wspiera wchłanianie składników odżywczych w organizmie, witamin, minerałów, elektrolitów oraz, tak jak tutaj już nadmieniłem, stymuluje ten układ odpornościowy do walki z infekcjami i zapobiega przedostawaniu się do organizmu szkodliwych patogenów, tak? Więc ta flora bakteryjna no, musi tutaj być w dobrej kondycji. I co? Tutaj jako ostatni składnik, nim dodam ostatni składnik, to troszeczkę zmienię temat. Kto jeszcze tutaj
nie wziął udziału, nie bierze udziału. Mamy na kanale Pigeon Poland w porozumieniu z panem Andrzejem Marko oraz Markiem Gadzińskim 2 vouchery dla widzów, dla subskrybentów kanału. Można o nie powalczyć. Wystarczy tutaj pod filmikiem zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz: biorę udział bądź chcę wziąć udział. Każdy tutaj zgłaszający się jest zapisywany do losu na losie i po prostu będzie losowanie gdzieś końcówką lutego, początkiem marca. Będzie można zgarnąć voucher. No 2 osoby tutaj będą mogły o te 2 vouchery powalczyć. Vouchery są przygotowane. Tak jak już mówiłem, niebawem będzie spotkanie z panem Marko oraz z panem Gadzińskim. Oni przedstawią tutaj, co to za ptaki będą, po jakich ptakach będą młode. Nic nikogo to nie kosztuje, wystarczy zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę, dać komentarz: biorę udział bądź chcę wziąć udział, poudostępniać filmik tutaj, żeby więcej osób widziało ten materiał. Może akurat nie ty, ale twój kolega zgarnie tego ptaka, a ty później się z nim dogadasz i dostaniesz młodego po tym ptaku. Także warto powalczyć. Warto powalczyć o ten voucher. No i okej, dobra. Ostatni składnik, który tutaj trafia do naszego miksu, jest to po prostu miód. Miód wielokwiatowy. Mam tutaj pół szklaneczki tego miodu, z tego względu, że miód jest dobrą pożywką dla właśnie tych żywych kultur bakterii. Także to jest bardziej taki na słodko miks. Niekoniecznie jest, że tak powiem, w sumie dedykowany tylko gołębiom, bo i samemu sobie można również taki miks przygotować. Gdzieś po przebytej grypie na przykład, czy coś, czy jakimś przeziębieniu, gdzie były antybiotyki przyjmowane, można sobie zrobić, żeby jak najszybciej odbudować tą florę bakteryjną, tak? To ta mikroflora musi być w organizmie mocna. Dobra, ja nie przedłużam, zmiksuję to, za chwilę wam zaprezentuję, jak to wygląda i widzimy się za chwileczkę po zmiksowaniu. I przychodzę tutaj do was już z gotowym napojem prebiotyczno-probiotycznym, czyli jeśli mamy połączenie probiotyków z prebiotykami, wyszedł nam symbiotyk. I taki symbiotyk można podawać gołębiom właśnie po antybiotykoterapiach, po jakichś infekcjach dróg przewodu pokarmowego, infekcjach jelitowych, gdzieś tam po rewolucjach jakichś. On bardzo dobrze tutaj wpłynie właśnie na tą florę bakteryjną, odbuduje ją. Wszystkie właśnie takie jogurty naturalne, kefiry, maślanki, mleka acidofilne posiadają właśnie dużą ilość żywych kultur bakterii. Posiadają jeszcze te żywe kultury bakterii kiszonki, czyli kapusta kiszona, ogórki kiszone, kimchi. No co? Wszystko co mamy kiszone tutaj, kwaszone, kiszone, czyli tak jak już mówiłem, te produkty wymieniłem, one korzystnie wpłyną tutaj właśnie na tą florę bakteryjną jelit i usprawnią, że tak powiem, proces odbudowy odporności gołębi na różne jakieś infekcje. Także nasz symbiotyk, bo tego już probiotykiem ani prebiotykiem nie można nazwać, jest gotowy.
Przypomina takie, powiedzmy, koktajl, który będzie rozlewany na karmę. Myślę, że tutaj mam około 800 ml, czyli na 4 dawki będę miał dla gołąbków. Jeśli chodzi o podawanie gołębiom, no to myślę, że jedną dawkę taką można już podać gołębiom podczas antybiotykoterapii, podczas końca antybiotykoterapii i później 3 dni tak gdzieś podajemy, później powtarzamy, tak powiedzmy po tygodniu gdzieś tam dawkę przypominającą można podać, żeby ta flora bakteryjna nam się jak najszybciej właśnie odbudowała. I tak jak już mówiłem tutaj przed zmiksowaniem, mamy 2 vouchery dla Was, dla widzów. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do zasubskrybowania kanału, dania łapki w górę, dania komentarza. Jeśli chce powalczyć o ten voucher, to piszemy sobie w komentarzu: biorę udział bądź chcę wziąć udział. Vouchery zostaną rozlosowane końcówką lutego, początkiem marca i będzie tutaj w środku bądź drogą mailową podany numer telefonu, kiedy będą gołąbki do odbioru. I co tutaj jeszcze? Także subskrybujemy kanał, dajemy łapkę w górę, dajemy komentarz: biorę udział bądź chcę wziąć udział. Kto jeszcze nie bierze udziału, a chciałby sobie zgarnąć, znaczy mieć szansę zgarnięcia tego vouchera, udostępnia filmik, żeby jak największe grono osób oglądało tutaj materiały moje, bo to nie jest jedyny konkurs dla Was, dla widzów. W planach już mam kolejne jakieś właśnie vouchery. Nawet podpowiem, pochwalę się tutaj, co mi wpadło do głowy. Chcę zrobić promocję dla Was, dla widzów. 3 vouchery będą. Jeden na kwotę 150 zł, drugi na kwotę 100 zł, trzeci na kwotę 50 zł na zakupy w wybranych sklepach. Ale to wszystko zależy od Was. Czy będziecie tutaj subskrybować kanał, komentować, oglądać materiały do końca, udostępniać je, dawać łapki w górę. No i mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. I na dzisiaj nie przedłużam. Te vouchery są dla Was do zgarnięcia. Wystarczy zasubskrybować kanał i dać komentarz: biorę udział bądź chcę wziąć udział. Tyle na dzisiaj ode mnie. Następny materiał będzie również z drugim symbiotykiem dla gołąbków. Niebawem się pojawi na kanale. Także na dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Pigon Poland. Pozdrawiam Was. Cześć.